Co ja powiedziałam? Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną eurowizyjną piosenkę z Finlandii. Zanim zaczniemy, szybciutko kwestie techniczne dotyczące tego filmu i innych filmów. Po pierwsze, pewnie się zastanawiacie, dlaczego Finlandia ma jakby pierwszeństwo, a nie na przykład piosenki, które zostały wybrane wcześniej i dlaczego Finlandia ma takie specjalne traktowanie na tym kanale. Otóż Finlandia ma w ogóle specjalne traktowanie w moim serduszku. A tak na serio, chociaż to też było na serio, Finlandia i fińskie preselekcje UAMKO to moje ulubione preselekcje ze wszystkich i robiłam także na ich temat dodatkowe materiały w tym sezonie. Śledziłam uważnie także temat tegorocznego UAMKO, oglądałam także te preselekcje bardzo uważnie, więc mam parę takich wniosków, którymi chciałabym się z Wami podzielić i głównie stąd wynika to pierwszeństwo. Natomiast wszystkie pozostałe piosenki oczywiście będą wszystkie reakcje, a że jest tego bardzo dużo po tej super sobocie i teraz w tym tygodniu, no to trzeba będzie na to trochę poczekać, ale wszystko będę starała się dodawać i robić tak, żebyście nie musieli za długo czekać. Druga kwestia techniczna jest taka, że tak jak powiedziałam, oglądałam UAMKO, śledziłam ten temat bardzo uważnie, więc będę miała parę wniosków, którymi chciałabym się z Wami podzielić, więc to wideo prawdopodobnie będzie trochę dłuższe niż standardowa reakcja. Przypominam także o subskrypcjach, o łapkach w górę, zajrzyjcie na mojego Instagrama, na mojego Xa i myślę, że przejdziemy już do Finlandii bez zbędnego przedłużania. Finlandia, tak jak co roku, zorganizowała sobie preselekcję pod nazwą UAMKO i w tym roku Finowie zdecydowali, że ich kraj na Eurowizji w tym roku będzie reprezentować duet, czyli Linda Lampenius i Pete Parkkonen z piosenką pod tytułem Liekin Heitin. Oni byli takimi głównymi faworytami od początku, to trzeba zaznaczyć. I tutaj trzeba jeszcze podkreślić, w jakim stylu oni wygrali, ponieważ przebili dotychczasowy rekord, który ustanowił Käärijä w 2023 roku, więc ta zwycięska przebitka była naprawdę ogromna. No i zanim reakcja, to jeszcze szybciutko o tym, jak Finlandia radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. A Finlandia, moi drodzy, radzi sobie całkiem nieźle, to można powiedzieć z czystym sumieniem. Bywają oczywiście lata lepsze i gorsze dla Finlandii na Eurowizji właśnie w ostatnim czasie, ale co do zasady od 2021 roku są za każdym razem w finale. Mieli także bardzo duży sukces, ponieważ drugie miejsce w 2023 roku z Kääriją. W zeszłym roku na przykład Finlandia skończyła na 11 miejscu z Eriką Wikman, a jak będzie w tym roku, sprawdźmy, przekonajmy się. Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę pod tytułem Liekin Heitin. Wow! Słuchajcie, kocham tę piosenkę, kocham, to jest zajebiste. Tylko słuchajcie, to od razu Wam powiem, bo tutaj ta moc buduje się jakby od początku tej piosenki i powiem Wam, że trochę ta pierwsza część tego występu, kiedy te ujęcia są takie statyczne i on sobie siedzi, właśnie są takie długie te szoty, to ja mam jakiś taki dysonans. Wydaje mi się, że trochę więcej dynamiki
powinno tu być. Tego mi brakuje, aczkolwiek to nie jest złe, to jest bardzo dobre i gdybym ja tutaj cokolwiek krytykowała jakoś mocniej, to byłoby to świętokradztwo z mojej strony. Wow, no po prostu wow, kocham to. Finland, the country you are. Kocham, no. O, i kocham panią Lindę bardzo. Te przebitki na nią, tu jest tyle dramatyzmu. Nie wiem co ja mam powiedzieć, bo to jest genialne. Nie wiem co wam powiem, bo zatyka mnie, bo to jest świetne to jest. Kocham Finlandię, mówiłam już? Bo jak nie, to mówię. Jest. Rozwala mi to mitochondria. O, kocham to ujęcie. I powiem wam teraz, że jak widzę tę płonącą ramę, to jest złoto, to jest moment wart $1 000 000 i jeżeli nawet mi się coś tam mikroskopijnie nie podobało wcześniej, to ja o tym wszystkim zapominam, bo to jest tak dobre w tym momencie. Czuję miłość do Finlandii, no. Jak co roku zresztą. Nic nowego. Wow. Słuchajcie, zrobimy tak, że najpierw będzie moja opinia na temat piosenki i występu, a potem płynnie przejdę do takich dodatkowych wniosków związanych z UAMKO. Więc tak, moja opinia to... Wow, całkowicie szczerze, serio, ja nie wiem co tutaj powiedzieć innego niż wow, bo to jest słowo, które samo ciśnie się na usta w momencie, kiedy mam w głowie ten występ. I teraz tak, na początku powiedziałam wam, że pierwsza część tej piosenki jest trochę za mało dynamiczna. I chodziło mi tutaj o te ujęcia, bo one były takie dosyć długie, dosyć statyczne, a ta piosenka ma to do siebie, że ona od 0 do 100 rozkręca się bardzo szybko i tamten dramatyzm jest obecny od samego początku. Ona się buduje oczywiście, ta piosenka, w trakcie, natomiast ona już od początku jest mocna, dlatego ja miałam taki lekki, ale podkreślam, naprawdę lekki dysonans, że te ujęcia były wolne, takie statyczne, on sobie siedział na ławeczce i absolutnie nie chodzi mi o to, że tutaj karty powinny zostać odkryte już od samego początku i od samego początku powinni jechać z ogniem i ze wszystkim, co przygotowali, tylko wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie typowo tych ujęć. Mimo czegokolwiek, to było po prostu świetne. I tak jak powiedziałam, ta druga część, zwłaszcza moment z tą płonącą ramą, to jest po prostu winner alert. Przy czym podkreślę ponownie, że to, że wspominam tutaj o tych ujęciach na początku, to jest taka czysto kosmetyczna kwestia. To jest tylko takie, taki jakiś mój luźny wniosek. Sama piosenka, nie patrząc w ogóle na występ, jest również genialna. I tutaj dodam jedną ciekawą rzecz, bo będziemy mogli dzięki temu przejść płynnie do kwestii UAMKO ogólnie, bo kochani, Liekin Heitin w mojej topce UAMKO tegorocznego było na 3. miejscu dopiero. I to absolutnie nie chodzi o to, że to jest miejsce niskie, tylko to daje nam pewien obraz tego, jak zajebiste było w tym roku UAMKO. Że piosenkę, którą ja mam na 3. miejscu, na 7, kocham po prostu miłością szczerą, no to świadczy o tym, że było po prostu świetnie. Aczkolwiek no moje top 3 to były takie piosenki, z których ja bym była z każdej zadowolona, gdyby którakolwiek z nich wygrała. Co do poziomu UAMKO, no to nie będę się powtarzała. Uważam, że trzyma Finlandia poziom bardzo wysoki, znowu, zarówno jeżeli chodzi o piosenki uczestniczące w preselekcjach fińskich, jak i na samo wykonanie całych tych preselekcji, całe to show. Było to wszystko na zajebistym poziomie. Mi jako widzowi ogląda się to naprawdę dobrze, bo to nie jest ani za krótkie, ani za długie, ani nie ma jakichś takich długich przerywników z gadaniną w nieskończoność, ani nie ma z kolei takiego tempa, że człowiek nie ma czasu po prostu złapać nawet oddech. Opening z Eriką Wikman, slay. Ona zresztą to wiadomo, gdzie nie wyjdzie, gdzie nie wystąpi, to po prostu wchodzi i wymiata wszystko. Mieliśmy też w tym openingu część z JJ-em, czyli zwycięzcą Eurowizji w zeszłym roku.
I można powiedzieć, że wyszło im takie wasted co ja powiedziałam? To, co mi się bardzo podobało, ale myślę, że Was to nie zaskoczy, to był interwalek Sky i z ich nową wersją Barabadabastu. No nie byłabym sobą, gdybym nie wpierdzieliła czegoś o Kai, ale słuchajcie, tym razem przynajmniej mam powód, więc kto mi zabroni? Bardzo fajnie im to wyszło, pomimo że to nie było na żywo. By the way, przypominam także o moim filmie dokumentalnym na temat Kai, tutaj Wam się gdzieś on wyświetli, zapraszam Was serdecznie, bo jest podobno naprawdę fajny. Co do innych uczestników, tutaj jeszcze muszę dodać ze swojej strony, no ja bardzo chciałam, żeby wygrał pan Anti i jego występ mi się też bardzo podobał. Uważam, że jego charyzma jest czymś, co po prostu powinno zostać wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No i szkoda mi, że nie wygrał, natomiast no, miał bardzo, bardzo mocną konkurencję. Były także niestety rozczarowania, na przykład występ na żywo Etty, no był naprawdę słaby i mówię to z przykrością, bo była to piosenka, którą ja nawet całkiem lubiłam. No i co, słuchajcie, wróćmy już do Liekin Heitin i myślę, że to jest czas na moją ocenę. I wiecie co, nie przedłużajmy tego segmentu, Wy doskonale wiecie, jaką ja ocenę tutaj przyznam, 6/6. To tyle, jeżeli chodzi o ocenę. Innej opcji nie widzę. Jak Finlandia poradzi sobie z tą piosenką na tegorocznej Eurowizji? I tutaj mamy bardzo ciekawą kwestię, no bo zacznijmy w ogóle może od tego, że nawet nie ma co za bardzo się zastanawiać, czy Finlandia będzie w finale, no bo będzie na pewno. Nie ma absolutnie takiej opcji technicznie, żeby Finlandia do finału nie weszła w tym roku. Nawet gdyby Pete i Linda po prostu usiedli se na krzesełkach i zaczęli, nie wiem, szydełkować, to oni i tak by weszli do finału. Zasłużenie zresztą, żeby nie było. No ale dobra, co w finale? I tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację, bo na ten moment bookmacherzy wskazują, że Finlandia w ogóle może wygrać w tym roku całą Eurowizję. I wiecie, jest początek marca, do maja może się wydarzyć jeszcze bardzo, bardzo dużo. I na tym etapie myślę, że jest ciężko z takim dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że Finlandia wygra. Natomiast wydaje mi się, tak jak i bookmacherom, że tutaj miejsce dla Finlandii w finale będzie wysokie. Podejrzewam, że top 5 to będzie absolutne minimum. Wielce prawdopodobne, że nie tyle top 5, co nawet top 3. Natomiast ja bym się na pewno nie obraziła, gdyby Finlandia w tym roku wygrała. Dodatkowo to jest taki rzadki przypadek piosenki, która może kliknąć zarówno w televotingu, jak i jury, co jeszcze zwiększa te szanse na bardzo dobry wynik, a być może historycznie dobry wynik. Więc czy Finlandia wygra? Na ten moment jest to bardzo prawdopodobne, ale czy jest pewne? No wydaje mi się, że jeszcze chyba nie. I wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o Finlandię w tym filmie. Dajcie mi znać, co Wy myślicie, zarówno na temat piosenki, jak i występu. Jak widzicie właśnie te szanse Finlandii? Czy Waszym zdaniem wygrają, czy niekoniecznie? Standardowo przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę. Z góry Wam za to dziękuję i tak samo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani!